Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy, czy jest w ogóle sens wbijać piąty poziom kultowy na waszym ekwipunku. Witam z tej strony Snow i tak jak już widzicie, już zacząłem te testy. Mamy tutaj Zygelianga, widzicie, że zabijałem tutaj barbarzyńców na waszych oczach. No i mamy pierwszy raport, który gdzieś tam sobie użyję do porównania. Nie będę jakoś tutaj porównywał bardzo dużo, bo myślę, że nie ma to większego sensu. Ale może najpierw pokażę wam, co w ogóle będziemy porównywać. Ano, będziemy porównywać ten mój hełm, który tutaj widzicie. On już ma wbite dużo rzeczy, jak widzicie, ale jednej rzeczy mi jeszcze brakuje, właśnie tego miażdżącego uderzenia. Jestem dosyć ciekawy, jak to miażdżące uderzenie tak naprawdę działa i jak to będzie wyglądało, kiedy będę je miał i w porównaniu do tego, kiedy nie będę go miał. Test zrobię tak jak zwykle, atakując czy tam walcząc 2 razy z dokładnie takim samym marszem, no i porównamy sobie trochę raporty, porównamy sobie wyniki, zobaczymy, jakie i czy w ogóle jakieś będą różnice, czy to będzie w granicach takiego, powiedziałbym, błędu statystycznego, jeśli chodzi o tą umiejętność, czy ona będzie dobra w polu, czy jednak wydaje się, że będzie tylko dobra w mobilizacji. Jak ona w ogóle działa? O tym wszystkim sobie powiemy właśnie w dzisiejszym odcinku, także zachęcam gorąco do oglądania. No i już jesteśmy, tutaj będzie pierwszy pojedynek miał miejsce. Jak widzicie, Freya będzie moim tutaj sparring partnerem. To jest gracz z naszej koalicji. No i zobaczymy, jak będzie ten pojedynek między nami po prostu wyglądał. No to proszę bardzo, pierwszy raz. To jest pojedynek, w którym będziemy walczyć jeszcze bez tych moich możliwości, bez tej specjalnej umiejętności ikonicznej. Ja używam mojego po prostu głównego marszu, Zygel Yang i Herman. To też nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. On, jak widzicie, używa Scipio i Liucze. Kto wygra, też nie ma większego znaczenia. Ja tak często widzę, że często na tych raportach, które przegrywam, jest trochę lepiej. Tutaj w ogóle widzicie, że on jest w ogóle silny. Nie wiem, czy to jest król, nie wiem, czy tam może maksuje tą technologię KVK. Nie ma to znaczenia, ale bardzo dobrze, że to jest wyrównany pojedynek. Najgorzej jest wtedy, kiedy bardzo szybko przegrywam albo bardzo szybko wygrywam. Tutaj mi zależy, żeby tych cykli, jeśli chodzi o aktywną umiejętność, było jak najwięcej. Także super, udało nam się fajnie to zrobić i zobaczcie, to jest też kwestia jak Herman. Zobaczcie, ja na początku tego pojedynku przegrywałem. Myślę, że to widzieliście dosyć wyraźnie. Natomiast w momencie, kiedy Herman wrzuci 15 poziomów tej trucizny, no to nagle się okazuje, że przeciwnik nie jest w stanie tego wytrzymać. Także tutaj to jest naprawdę silna sprawa, jeśli chodzi o Hermana. Dobra, to był pierwszy test, także zobaczymy sobie raport. On oczywiście na ten moment nie będzie nam chwileczkę, nie będzie nic znaczył. On będzie dopiero coś znaczył, kiedy zrobimy porównanie. Widzimy tutaj u mnie 4500, 6900. Kurczę, ładnie sobie poradził Zyge z Hermanem. Jednak tego Scipio i Zygę tutaj mocno, mocno poturbowali. No i teraz robimy to, co mam w planie zrobić, tak? Czyli zrobię to dosyć szybko, żeby już po prostu szybciej. A, czekajcie, bym to wykuł, ale by było super. Czekajcie, ważne, żeby to było przebudzenie. Tak, nie udoskonalenie, nic z tych rzeczy, tylko przebudzenie. Ok, szybkie przebudzenie. Idziemy na level 5. Mam wszystko. Ciach 20. 20 milionów złota, no i oczywiście cała masa materiałów po to, żeby zdobyć właśnie tą dodatkową umiejętność, którą jeszcze będę później w raportach opisywał. Będziemy sobie szukać w tych raportach, gdzie to w ogóle jest i w jakiej formie, jak to wszystko wygląda. O, tutaj widzę, że jeszcze wyczyścił nam barbarzyńcę, żebyśmy nie musieli z nim walczyć. Czekajcie, ja sobie już przygotuję ten mój marsz główny. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Po 50 000. Te piątek żeśmy się umówili. Okej, super, jesteśmy. No i będziemy jeszcze raz tą samą walkę odgrywać, tylko tym razem właśnie będę miał już ten poziom ikoniczny. Widzicie, że jest tutaj piątka, wszystko tak jak powinno być. No to zaczynamy walkę. Ciach. Nie, nie chcę atakować jakiegoś. Bo tu jest to powiadomienie, bo my jesteśmy razem w tym samym obozie, dlatego te powiadomienia cały czas się pojawiają. No i zobaczymy, co by było, gdybym teraz przegrał, to by było w ogóle jakaś masakra. Ale zobaczcie, właśnie jeszcze raz to chcę pokazać, co robi Zygę z Hermanem przy dłuższej walce, tak? Czyli tutaj na początek przegrywam. Widzimy, że ta jakby żółty kolor u mnie pojawił się jako pierwszy. Tu jakiś w ogóle bug jest i nie widać ile poziomów trucizny zadałem, ale właśnie
w trakcie trwania tego pojedynku im więcej trucizny będzie miał, wrzucone Scipio, tym bardziej ja będę wygrywał. No i to jest właśnie duży plus, jeśli chodzi o Hermana. No a wiadomo, jak tych Hermanów mamy w polu dużo, to oni robią w ogóle różnicę. No i teraz już na pewno ten Scipio ma wrzucone 15 i teraz jest takie, wiecie, wiercenie do końca, kogoś do dna, także naprawdę ten marsz Zygę, Herman, widzicie, nawet w takim pojedynku 1 na 1 robi robotę. Ja już mam Hermana też wymaksowanego. Tutaj chyba to nie będzie miało znaczenia, bo, aż tak wiele tych trucizn nie jestem w stanie na jednego gracza wrzucić. No ale widzimy, że wygrywam. No i teraz będzie, najciekawsze, czyli teraz sobie zobaczymy, jak wygląda ten raport, i czy to będzie granica błędu statystycznego, czy to będzie lepiej, czy gorzej. O, czekajcie, jeszcze muszę zobaczyć, jak to było wcześniej. Czyli zobaczcie, tutaj 4,5 na 6,900, a tutaj 4,5 na 6,700, czyli zobaczcie, po wbiciu, tego, tej ikony poszło mi gorzej. No i właśnie, tutaj jest pytanie, czy to się w ogóle opłaca robić, no bo nie wygląda to zbyt dobrze, jeśli chodzi o te moje raporty. Tutaj oczywiście zależy od tego, jak często Liucze wrzucał sobie ten dodatkowy atak, tak, bo on ma, tą specjalną zdolność, Scipio i tam różne inne umiejętności wchodzą w grę, ale właśnie to jest coś takiego, co ja nazywam właśnie ta granica błędu statystycznego, czyli jeżeli, po wbiciu jakichś rzeczy nie widzimy dużych różnic albo te różnice są jakieś takie minimalne, to właśnie jest pytanie, czy to w ogóle jest jakoś super warto robić. Na pewno będę to jeszcze sprawdzał dokładniej w takich trochę, powiedziałbym, lepszych testach, czyli mogę użyć takich marszy, gdzie te umiejętności pozostałe nie mają aż takiego wielkiego znaczenia, ale to jest, powiedzmy, że też coś takiego, co się mniej więcej spodziewałem, że wcale to nie będzie takie, wiecie, koniec świata, szczególnie jeśli chodzi o walkę w polu. Natomiast myślę, że może to mieć znaczenie, jeśli chodzi o mobilizację, szczególnie jeśli ta mobilizacja będzie trwała dłużej, bo przy takich długich mobilizacjach, te minimalne procenty, które zwykle nie mają wielkiego znaczenia, szczególnie jeśli chodzi o walkę w polu, one mają bardzo duże znaczenie w walce w mobilizacji, bo walka w mobilizacji nie trwa, tak jak tutaj widzimy, minutę, tylko walka w mobilizacji trwa często 10 minut, 20, godzinę, niekiedy nawet 2 godziny i wtedy na tym raporcie bardzo małe różnice się powiększają i dublują i to wszystko wchodzi na te procenty i rzeczywiście się zdarza. Zaraz będziemy tutaj analizowali też w raportach, jak ta umiejętność tak naprawdę działa. Czy to jest tak, jak ja myślałem, czy raczej nie. Wydaje mi się, że to nie jest tak, jak ja myślałem, bo gdyby tak było, to wydaje mi się, że te raporty po mojej stronie byłyby po prostu dużo lepsze. No dobrze, to w końcu przyszedł czas na podsumowania. Musiałem dużo tutaj pogrzebać, już od razu mówię, jeśli chodzi o te raporty, żeby się zorientować, jak to wszystko działa, ale wydaje mi się, że już z grubsza przynajmniej wiem, jak to wszystko powinno być. No i właśnie teraz Wam o tym opowiem. Na początek porównanie, tutaj jeśli chodzi o barbarzyńców, będzie trochę przynajmniej przyjemniej, bo zobaczcie, że zanim miałem ten wbity piąty atrybut kultowy, to tak to wyglądało, a po jego wbiciu wygląda to tak, czyli w sumie trochę lepiej. I wydaje mi się, że tutaj, jakbym zrobił więcej tych testów, to chyba by jednak wyszło, że jakieś różnice na plus są. Więc te raporty, które mam tutaj, są dosyć śmieszne, bo rzeczywiście, zobaczcie, lepiej mi poszło, kiedy nie miałem tego atrybutu wbitego w porównaniu do tego, kiedy miałem. Natomiast tutaj warto pamiętać o tym, że po drugiej stronie jest Liu czy Scipio i zawsze walczymy z kimś, kto ma różne umiejętności. Nie chcę robić tych testów na zasadzie, wiecie, City Keepera, i tym podobnych, żeby pokazać tylko i wyłącznie, jak ten hełm działa, chociaż w sumie może nie jest to taki najgłupszy pomysł, żeby użyć dowódców, którzy nie mają prawie żadnych umiejętności, szczególnie takich losowych i na przykład założyć tylko i wyłącznie hełm, żeby też nie było, wiecie, pierścienia i tak dalej, i tak dalej. To jest na pewno jakiś sposób, żeby pokazać, jak te procenty działają i one na pewno wtedy wyszłyby lepiej, ale ja szczerze nawet wolę taki test, bo on pokazuje, jak to wygląda w takiej prawdziwej walce. Że wiecie, w prawdziwej walce dużo rzeczy jest na podstawie właśnie losowości i tak dalej. I czy w tej prawdziwej walce, tak jak rzeczywiście walczymy w tym KVK, to będzie widać tą różnicę, czy to jest duża różnica, czy to jest coś, co zobaczymy. No i właśnie myślę, że taki raport to gdzieś tam pokazuje. I sami możecie zdecydować, który raport by Wam bardziej podszedł, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze taki raport właśnie z jakimiś takimi suchymi dowódcami, żeby te wyniki były inne. Także jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało, lepiej poszło mi bez tego atrybutu i przez moment, powiem wam, nawet się bałem, czy ten atrybut w ogóle działa, bo nie umiałem go znaleźć.
Bo ten atrybut nazywa się, czekajcie, bo już zapomniałem oczywiście, jak to się nazywa. O, tutaj widać, miażdżące uderzenie to się nazywa, ale w raporcie nie pokazuje się to jako miażdżące uderzenie, tylko pokazuje się tutaj element ekwipunku, więc tutaj przez dłuższy czas szukałem i nigdzie tego nie umiałem znaleźć. Aż później zauważyłem, że w rundzie 15 to się w sumie wydaje mi się, że tutaj się nie bardzo pokazuje, ale mamy informację o tym, że zadałem większe obrażenie. Czekajcie, już sobie tego poszukam i zobaczcie, mamy informację, tak, jest. Hełm smoczego tchnienia, aktywowane, zwiększenie obrażeń o 6,5%, także jest i działa. Świetnie, bo już się trochę bałem, że to nie działa w ogóle, więc okazuje się, że działa i że się to pojawia. Natomiast jak to działa, to też jest ciekawe, bo zobaczcie, to jest użyte w 15 rundzie, ale wydaje mi się, że aktywuje się gdzieś w okolicach 12 rundy. Mam nadzieję, że gdzieś mi się to uda tutaj znaleźć ten mój hełm. Czekajcie, nie jest to runda 12, może to w takim razie jest runda 11. Czekajcie, poszukamy sobie. O, jest. I zobaczcie, co tutaj mamy. Oddziały dowódcy zdobyły efekt. Będzie on aktywny od początku kolejnej rundy, czyli to jest runda chwileczkę, 11 i znaczy to, że będzie ten efekt nie teraz, że zadziałał, tylko że będzie działał od 12. Czyli mamy 12, 13, 14 i w 15 rundzie wystrzeliłem ten efekt. I teraz jest właśnie ciekawe, czy to jest tylko kwestia, że to jest przez 5 sekund. Na pewno plusem jest to, że to nie jest tylko ta następna sekunda, czego się bardzo bałem, że tylko w momencie, jeżeli aktywuję na przykład w rundzie 11, to w 12 muszę puścić tą aktywną umiejętność i tylko wtedy z tego skorzystam. Tak na pewno nie jest, bo zobaczcie, tutaj w 15 rundzie skorzystałem. Czy to jest 5 sekund? Nie wiem, czy to jest więcej, bo szczerze nigdy się nie zdarza tak, żeby to trwało dłużej. Zobaczcie, no szybko się dosyć puszcza teraz aktywne umiejętności w Rise of Kingdoms, więc prawie, że to jest niemożliwe do sprawdzenia, jak to tak rzeczywiście działa, ale na pewno nie jest to kolejny atak, co jest bardzo dobre. I tam jest właśnie też informacja o tym czasie odnowienia, który też nie jest do końca sprecyzowany, ale wydaje mi się, że to tak naprawdę działa tak, jak jest w opisie. Czyli w 11 rundzie zdobywam ten efekt i obojętnie kiedy nie rzucę kolejnej aktywnej umiejętności, to ten efekt będę miał. Czyli nie jest to kwestia jakichś tam sekund. Zazwyczaj to i tak jest dokładnie kilka sekund, no bo tak jak mówię, teraz jest meta taka, że rzucamy te aktywne umiejętności dosyć szybko, i potem, jak rzucę tą umiejętność, tak, czyli wywołam tą umiejętność, także tak jak to jest tutaj, później nalicza się te 5 sekund, w których nie mogę zdobyć po raz kolejny tej umiejętności, tak? Czyli mamy pierwszą sekundę, mamy tutaj w 17 będzie druga sekunda, kiedy nie mogę naliczyć tego efektu i jak widzicie go nie ma, później jest trzecia sekunda, kiedy nie mogę tego zdobyć, przerzucam szybko, wiem, że to jest ciężko teraz zobaczyć, ale naprawdę wierzcie mi, że nie ma. To była trzecia, teraz będziemy mieli czwartą, kiedy to jest niemożliwe i widzimy, że znowu nie ma. I teraz mamy piątą, jeśli dobrze liczę, może to już nie jest ta piąta, tak czy inaczej nie ma tego. I teraz dopiero jest szósta sekunda, czyli teraz to odnowienie się skończyło i znowu zaczyna się czas, w którym mógłbym ten efekt zdobyć, tak? No i to jest znowu kwestia tego, kiedy efekt ten uda mi się uzyskać. Wydaje mi się, że dosyć niedługo, o, zobaczcie, niedługo później, 2 sekundy później udało mi się ten efekt uzyskać po raz kolejny. Nie zawsze to tak pięknie działa, że po tych 5 sekundach, których odczekamy na następną albo 2 sekundy później, on działa. Niekiedy się nie włącza dosyć długo, co jest, nie powiem, trochę irytujące, ale fajne, że się w ogóle włącza, więc myślę, że on tutaj jednak ten efekt będzie miał znaczenie i będzie się włączał. W sumie samo to, jak działa ta umiejętność, mi się całkiem podoba, tak? Więc ona rzeczywiście jest, to jest tak, że naprawdę na tym skorzystacie. Te 6,5%, no pamiętajmy, to jest tylko i aż 6,5%, ale jednak to działa. Dlaczego to nie wyszło na tym raporcie? Tak jak mówię, tutaj mogą być przeróżne sytuacje, które to zmieniają, ale wydaje mi się, że w takiej mobilizacji, jeśli jesteśmy liderem mobilizacji, a ja czasem bywam, to naprawdę powinno to wyjść. No bo jeżeli 6,5% wiecie, w mobilizacji, to nie są takie małe obrażenia, jak tutaj mamy, walcząc po 50 000 jednostek. Tutaj też jest kwestia tego, że wiecie, im więcej jednostek, tym jednak to się bardziej przekłada, wydaje mi się, jednak na ten raport, kiedy mamy większe obrażenia od umiejętności. I całkiem możliwe, że właśnie w mobilizacji miałoby to większe znaczenie. Także koniec końców
Czy się opłaca ten poziom 5 kultowy, czy się nie opłaca? Można znowu każdy może sobie wyrobić swoje zdanie. Wydaje mi się, że jeżeli używamy tego marszu głównie do walki w polu, i mamy jeszcze jakieś inne rzeczy do zrobienia, no to chyba jednak lepiej zastanowić się nad tymi innymi rzeczami. Jeżeli ilość materiałów jest zbliżona do wykucia na przykład legendarnego jakiegoś ekwipunku typu pierścień, typu właśnie róg, to wydaje mi się, że chyba jednak lepiej byłoby zrobić sobie pierścień na przykład na inny marsz niż tutaj zbierać i zrobić sobie ten 5 poziom kultowy. Natomiast jeśli jesteście liderami w mobilizacji, jeśli jesteście liderami w garnizonie, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobra sprawa. Chciałbym tutaj też zaznaczyć, że dla graczy piechoty umiejętność jest w sumie jeszcze lepsza, no bo Liucze ma ten dodatkowy atak, a dodatkowy atak będzie dodatkowo jakby włączał częściej tą umiejętność, czyli powiedzmy, że Liucze częściej użyje tej umiejętności, tego hełmu, bo oczywiście hełm piechoty ma dokładnie takie same właściwości, więc Liucze będzie mógł użyć tej właściwości częściej od jakiegokolwiek innego dowódcy, dzięki temu, że ma ten atak częściej. Więc być może dowódcy, gracze, którzy grają piechotą, będą mieli większą szansę, dla nich to będzie większy sens, żeby coś takiego sobie w ogóle zrobić. Pamiętajmy o tym, że nigdy praktycznie już teraz, szczególnie na ekwipunku, to nie będą jakieś olbrzymie różnice, robiąc jedną rzecz, że uzyskamy jakąś olbrzymią różnicę. W ten sposób to nie działa i ja szczerze doskonale o tym wiem i tego się w miarę powiedzmy spodziewałem. Nie spodziewałem się tego, że jak wbiję ten 5 poziom kultowy, to nagle wow, będę miał 10% lepsze raporty. Wiadomo, że to jest niemożliwe, ale widać, że one będą trochę lepsze i to później jest bardziej kwestia tego, że okej, 5 poziom tu, 3 poziom tam, 4 poziom tam i te poziomy się gdzieś tam kumulują i grosz do grosza i później, kiedy mamy nagle to wszystko, to widzimy, a dobra, to jest jednak różnica, tutaj wygrywam, tutaj mam mocny marsz i to rzeczywiście robi różnicę. I wydaje mi się, że bardziej powinniśmy patrzeć na to w tym sensie, że zmiana jednej rzeczy de facto niewiele nam da, ale jak już zmienimy tych rzeczy więcej, to rzeczywiście ta różnica będzie. Ja mam ogólnie takie podejście do ekwipunku i zawsze takie miałem podejście do ekwipunku. Lubię mieć jeden jakiś bardzo mocny, teraz mam w sumie 2 dobre, ale ten jeden będę robił na jakiś taki naprawdę bardzo mocny, się starał przynajmniej, żeby gdzieś tam móc sobie stworzyć taki jeden bardzo mocny ekwipunek, którego finalnie będę używał właśnie do mobilizacji, właśnie do garnizonu, bo gdzieś tam poniekąd wierzę w to, że robi to różnicę. Dla mnie te różnice, które są w polu, są w sumie minimalne. W sensie ja uważam ogólnie, że jeżeli mamy naprawdę bardzo dobry ekwipunek, czyli nie taki jak ja mam na przykład na piechocie, czy tam na kawalerii, tylko taki jak właśnie mam te ekwipunki tutaj łuczników, czyli jeżeli już mamy full legendarne, jeżeli już mamy te akcesoria też legendarne, jeżeli coś takiego mamy, to nie ma takiej dużej różnicy, jeśli chodzi o wyniki w polu. Ba, szczerze powiedziawszy, nawet takiej ekstremalnej różnicy, jeżeli ja sobie zmienię na ten ekwipunek, który widzicie na Henrym, a zmienię sobie na te, to w polu nie jest to jakaś ekstremalna różnica. To jest różnica, ale naprawdę znowu to by były kwestie procentowe często, nie jakieś bardzo duże, więc częściej będzie w polu mi zależało na tym, żebym miał więcej surowców i przyspieszeń i lepiej się po prostu poruszał w tym polu, sprytniej, nie dał się gdzieś tam zagonić. Wiadomo, że nie zawsze się da, ale to jest naprawdę, wydaje mi się, że częściej odpowiednie poruszanie się w polu więcej nam da niż ten lepszy ekwipunek. Natomiast w mobilizacji i w garnizonie, kiedy jednostki umierają, kiedy to trwa dłużej, wtedy naprawdę więcej to wychodzi i wydaje mi się, że ma to wtedy większe znaczenie. Ale oczywiście każdy będzie miał tutaj swoją politykę, swoje podejście. No i bardzo dobrze, bo dlatego Rise of Kingdoms jest kolorową grą. No i z tym Was zostawiam. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.